Obfite zbiory ziemniaków pod słomą. Dla wielu uprawa ziemniaków w słomie to ciekawostka, ale w rzeczywistości ta metoda nie jest nowa. Nasi przodkowie od dawna hodowali w ten sposób drugi chleb, jak również nazywa się ziemniaki. Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o tej metodzie, pomyślałam, że to jakiś nonsens. Postanowiłam jednak zainteresować się nią bardziej szczegółowo. Radzę wszystkim uprawiać ziemniaki pod słomą, ponieważ ta metoda ma szereg zalet. Przede wszystkim znacznie oszczędza czas, ponieważ w takim ogrodzie krzewy nie muszą być odchwaszczane i okopywane. Dlatego ten sposób uprawy często nazywany jest ogrodem dla leniwych. Tak naprawdę jest to metoda idealna dla osób, które ze względu na podeszły wiek, problemy zdrowotne czy brak czasu nie mogą poświęcić dużo czasu swojemu ogrodowi. Również ziemniaki pod słomą są dobrze zaopatrzone w przydatne makro i mikroelementy, a także witaminy, które są potrzebne do rozwoju systemu korzeniowego i pojawienia się obfitego kwitnienia. Dlatego nie musimy szukać nawozów. W końcu słoma i popiół, których używam podczas sadzenia, oraz chwasty, wszystko to rozkłada się i służy jako nawóz dla gleby. Ponadto dzięki tej uprawie łatwo jest zebrać plony. Sama metoda jest również niezwykle prosta. Tak więc pod koniec lata powinniśmy ustalić, gdzie będą rosły ziemniaki i zasiać tam zielony nawóz, chociaż nie jest to konieczne. Pod koniec jesieni przekopujemy to miejsce, dodając zielony nawóz lub inne rośliny, które tam rosną, a jeśli jesień jest sucha, obficie podlewamy. Wiosną przekopujemy i rozkładamy materiał do sadzenia. Przygotowane bulwy powinny już być skiełkami. Układa się ją bezpośrednio na ziemi, zachowując odległość między ziemniakami 40 do 45 cm, a między rzędami od 55 do 60 cm. Następnie teren ten pokrywamy słomą, której warstwa powinna mieć średnio 15 do 17 cm. Kiedy ziemniaki zaczną kiełkować i przechodzić przez słomę, należy ponownie włożyć kolejną warstwę, ale tak, aby nie zakrywać wierzchołków. Później powtarzamy układanie kolejnych warstw. Może zastanawiać, czy warstwa słomy o wysokości 45 do 50 cm to nie jest za dużo? Nie, ponieważ do jesieni pod wpływem słońca, wiatru, deszczu, a także pędów ziemniaczanych skurczy się do 15, 18, a nawet 22 cm. Nawiasem mówiąc, to słoma ochroni delikatne pędy przed nocnymi przymrozkami. Ponadto powstaje wilgoć, którą ziemniaki bardzo lubią i która jest bardzo przydatna dla rośliny w czasie, gdy system korzeniowy aktywnie się rozwija. Ponadto taki kot ze słomy ochroni krzaki przed przegrzaniem podczas ekstremalnych upałów. Jeśli chodzi o żniwa, są one zawsze obfite, a zebranie jest bardzo łatwe. Wystarczy zgrabić słomę i zebrać rośliny okopowe. Są one czyste, duże, mają prawidłowy kształt i nie są uszkadzane przez szkodniki. Wszystkim polecam serdecznie ten nowy, a jednocześnie stary sposób uprawy ziemniaków w słomie.